Przywykliśmy już do tego, że nasze aktualne położenie możemy dokładnie sprawdzić na niemal dowolnym urządzeniu w dowolnej chwili. Jak to jednak wyglądało przed erą GPS? Potrzeba określenia własnego położenia stała się szczególnie potrzebna, gdy zaczęły się podróże transoceaniczne, czyli już ponad 500 lat temu. A jednak, paradoksalnie, gdyby wówczas istniała dokładna astronawigacja, to Kolumb najprawdopodobniej nie dopłynąłby do Ameryki. W tym materiale opowiem, jak rozwijała się sztuka znajdowania własnego położenia na podstawie obserwacji ciał niebieskich. Przeanalizuję też, jak wyglądała dojrzała metoda astronawigacyjna wypracowana w XIX wieku. Tak naprawdę zagadnienie znajdowania swojego położenia na planecie warto rozbić na dwa problemy. Znajdowanie szerokości geograficznej i długości geograficznej. Pierwszy z nich jest znacznie prostszy do rozwiązania od drugiego. Określenie szerokości geograficznej pozwala powiedzieć, jak daleko znajdujemy się na północ lub południe od równika. Żeby jednoznacznie określić położenie, trzeba znać jeszcze swoją długość geograficzną, czyli jak daleko jesteśmy na wschód lub zachód od południka Greenwich. Praktyczne sposoby na określenie szerokości geograficznej były znane już od starożytności. Dzisiaj najprostszą szkolną metodą jest zmierzenie wysokości gwiazdy polarnej nad horyzontem. Mówiąc wysokość, mam na myśli kąt pomiędzy poziomem a kierunkiem do gwiazdy polarnej. Co prawda zrobienie tego dokładnie to już nieco inna historia, ale to jest właśnie pomiar, jakiego dokonywali XV-wieczni żeglarze. Pomiar długości geograficznej to zupełnie inna historia. Aby zrozumieć zasadę pomiaru, należy pomyśleć o czasie jak o kącie. Powiedzmy, że mierzymy odległość kątową pomiędzy naszym południkiem a południkiem, na którym Słońce jest w zenicie. Zawsze jest na Ziemi dokładnie jeden punkt, gdzie Słońce jest w zenicie. Odpowiada mu więc dokładnie jeden południk. Innymi słowy, jest to południk wycelowany w Słońce. Taki kąt ma wartość 0 w południe i narasta, powiedzmy jednostajnie, w miarę upływu dnia. I to jest właśnie kąt, jaki mierzą zegary słoneczne. Jeśli dodamy do niego 12 godzin, to możemy mówić, że jest to czas. O 12 Słońce znajduje się dokładnie na południe, najwyżej na niebie w ciągu dnia, o północy najniżej pod horyzontem. Mówiąc zupełnie ściśle, ten czas to czas słoneczny prawdziwy. Najbardziej podstawowa idea pomiaru długości geograficznej jest następująca. Jeśli wiem, jaki czas jest tu, gdzie jestem, i jeśli wiem, jaka godzina jest w innym miejscu, którego długość geograficzną znam, to mogę różnicę w czasie przeliczyć na różnicę w długości geograficznej i ostatecznie na własną długość geograficzną. Własny czas słoneczny mogę wyznaczyć z obserwacji, ale jak wyznaczyć czas w miejscu, gdzie mnie nie ma i jest odległy o setki lub tysiące kilometrów? Mówimy o czasach, kiedy nie było zegarów, które można tak po prostu transportować. Jest na to sposób. Powiedzmy, że jest jakieś wydarzenie, które mogę obserwować. Zachodzi ono równocześnie dla wszystkich obserwatorów na Ziemi i po prostu wiem, o której godzinie powinno zajść w miejscu, którego długość geograficzną znam. A nawet jeśli nie wiem, o jakim czasie zostało ono zaobserwowane w tym miejscu, to mogę zmierzyć mój czas tego zjawiska, a później udać się do tego miejsca i dowiedzieć się, o której godzinie było tam widoczne. Tylko że takich zjawisk astronomicznych wcale nie ma tak dużo. 500 lat temu znano tylko jedno, ale za to już od starożytności. Zaćmienie księżyca. Zjawisko, które w najlepszym razie zdarza się 3 razy w roku, a czasami wcale. Mało praktyczne, ale zawsze coś. Wspomniałem, że gdyby dokładna astronawigacja istniała w XV wieku, to Kolumb nie dopłynąłby do Ameryki. Przed podróżą oszacował on, jaką drogę musi przebyć statek płynący na zachód z Europy do Azji. I zrobił to okropnie. Użył najbardziej optymistycznych dla niego liczb, jakie były dostępne i myląc przy okazji jednostki, oszacował ten dystans na nieco ponad 20% rzeczywistej wartości. Na jego szczęście po drodze był kontynent do odkrycia. Gdyby w czasie podróży przez Atlantyk mógł on zmierzyć swoje położenie, zobaczyłby, że nie oddala się o tyle stopni długości geograficznej na zachód, ile by sobie życzył. Dotarłoby do niego, że katastrofalnie nie zaszacował promień Ziemi i nie ma szans dopłynąć do Azji.
Do końca swojego życia Kolumb nie zrozumiał, dokąd dopłynął. Jak na ironię, miał okazję to sprawdzić. On sam twierdził, że w 1494 i w 1504 roku obserwował zaćmienie Księżyca i na jego podstawie obliczał swoją długość geograficzną. Mógł więc teoretycznie dowiedzieć się, jak daleko na zachód odpłynął. Ale błędy jego obserwacji są porażające. Raz musiałby pomylić się o godzinę 20 minut, a za drugim o bite 2,5 godziny w określeniu czasu zjawiska. Astronawigacja była w powijakach, ale to o wiele za dużo, nawet jak na standardy epoki. Spekuluje się nawet, że żadnych pomiarów nie było, a Kolumb cały czas, polegając na własnych oszacowaniach, spreparował liczby, tak by pasowały do jego wizji świata. Z prostszym pomiarem szerokości geograficznej Kolumb też sobie nie radził, robiąc błędy w pomiarach rzędu 20 stopni. Ale już może go zostawmy. Tak czy inaczej, rozpoczął się okres żeglugi transoceanicznej, a problem wyznaczania położenia na morzu narastał, wraz z narastaniem istotności nowych szlaków handlowych. Pojawił się pomysł, by wykorzystać inne zjawiska na niebie jako astronomiczny zegar. W 1610 roku Galileusz odkrył księżyce Jowisza. Okazuje się, że poruszają się z dużą regularnością, co pozwala na opis matematyczny zjawiska. Galileusz proponuje swoją metodę rozwiązania problemu długości geograficznej. Procedura wygląda następująco. Obserwator za pomocą teleskopu ogląda aktualne pozycje księżyców Jowisza, sporządza rysunek, na jego podstawie dokonuje pomiarów, a z pomocą odpowiednich tablic oblicza aktualny czas Greenwich. Metoda okazuje się dokładna i z powodzeniem była wykorzystywana na lądzie. Był tylko jeden problem. Metoda nie została uznana za dość praktyczną na kołyszącym się statku, więc nigdy nie była stosowana w żegludze. I to pomimo silnych prób Galileusza. Przygotował on nawet specjalny rodzaj hełmu z przytwierdzonym teleskopem do jednego oka. Dla zapewnienia stabilizacji obserwator miał siedzieć w konstrukcji pływającej w oleju, tak aby ruchy statku nie były aż tak odczuwalne. No cóż, ludzie może nie dali się przekonać. Był jeszcze jeden potencjalny kosmiczny zegar. Księżyc Ziemi. Gdyby istniał model matematyczny jego ruchu, można by zmierzyć jego położenie na niebie i na tej podstawie obliczyć czas. Ale i tu pojawia się problem. W przeciwieństwie do księżyców Jowisza, księżyc Ziemi jest trudny w dokładnym opisie. Dlaczego? Mogłoby się wydawać, że księżyc po prostu krąży wokół Ziemi. Niestety. W opisie ruchu tego ciała ogromną rolę odgrywa Słońce. To Słońce przyciąga księżyc mocniej niż Ziemia, ponad 2 razy mocniej. To oznacza, że trzeba uwzględniać wzajemne oddziaływanie 3 ciał w obliczeniach, a to dramatycznie utrudnia sprawę. Pomysł, by wykorzystać położenie Księżyca na tle gwiazd jako kosmiczny zegar jest stary, opublikowany jeszcze w 1524 roku przez Johannesa Wernera, ale na praktyczne zastosowanie musiał poczekać ponad 200 lat. Tyle czasu zajęło opracowanie metody do praktycznych zastosowań. O skali trudności może świadczyć fakt, że nawet Isaac Newton miał problem z opisem ruchu Księżyca i do końca swojego życia nie opracował tego problemu w zadowalającym stopniu. Wystarczająco dokładna teoria ruchu Księżyca pojawiła się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Metoda księżycowa wymagała zmierzenia odległości kątowej między Księżycem a innym obiektem na niebie, najczęściej Słońcem. Następnie przychodziła pora na dość mozolne obliczenia. Składały się na nią spora dawka trygonometrii oraz poprawki związane z faktem, że pomiary są robione od krawędzi tarczy Księżyca, nie jej środka, korekty związane z położeniem obserwatora na Ziemi, ponieważ w zależności od położenia na Ziemi pozycja Księżyca na tle gwiazd nieco się zmienia, uwzględnienie refrakcji atmosferycznej itd. Ta metoda była stosowana aż do połowy XIX wieku, kiedy pojawiły się dokładne zegary, które mogły pracować na morzu i zegar księżycowy przestał być potrzebny. W momencie, gdy chronometry stały się dostępne, zarówno szerokość, jak i długość geograficzną wyznaczono jednocześnie za pomocą 2 pomiarów wysokości Słońca. Metoda kół pozycyjnych miała następującą koncepcję. W danej chwili wszystkie punkty na Ziemi, z których Słońce widać na danej wysokości nad horyzontem, tworzą koło. Jeśli poczekać kilka godzin, Słońce przemieści się na niebie i po ponownym zmierzeniu jego wysokości można wykreślić kolejne koło. Te 2 koła przytną się w 2 punktach, jesteśmy w jednym z nich. To już wystarczy. Znając swoją orientacyjną pozycję, zorientujemy się, o który z nich chodzi. Idea jest prosta, ale staje się dużo ciekawsza po zgłębieniu się w szczegóły. Precyzja, z jaką wyznaczono wysokość Słońca nad horyzontem, to 1 minuta łuku.
1 stopień to 60 minut. Dla porównania średnica kątowa Słońca to około pół stopnia, czyli mniej niż 30 minut. Z tego względu dokładność wyznaczonego położenia na Ziemi też wynosiła około 1 minuty łuku, czyli 1 milę morską. To jakieś 1800 metrów. Zdecydowanie nie jest to precyzja GPS, ale w warunkach żeglugi XIX-wiecznej wystarczało. Jak więc wyglądała cała procedura? Prześledźmy ją krok po kroku. Dokonujemy pomiaru wysokości Słońca. Notujemy również godzinę. Ale ta wysokość nie jest prawdziwa. Gdyby nie atmosfera, widzielibyśmy Słońce nieco niżej. Promień świetlny przechodzący przez atmosferę ulega zakrzywieniu. Wielkość tego ujęcia zależy przede wszystkim od tego, jak wysoko jest Słońce. Im niżej, tym efekt jest większy. Na horyzoncie to około 30-40 minut, ale już na wysokości 10 stopni to 5 minut, a na 45 około 1 minuty. Do celów nawigacyjnych ta poprawka jest nie do zaniedbania. Refrakcja atmosferyczna zależy również od ciśnienia i temperatury, ale na potrzeby amatorskie można przyjąć pewne uśrednione wartości. Mając już, powiedzmy, rzeczywistą wysokość Słońca nad horyzontem, jesteśmy już blisko faktycznego wykreślenia koła pozycyjnego. Aby było ono odpowiednio umiejscowione na wschód lub zachód, potrzebujemy jednak nie tylko czasu odczytanego z zegarka, ale także aktualnej wartości równania czasu. Brzmi tajemniczo, ale chodzi po prostu o kolejną poprawkę. Czas wyznaczony na podstawie położenia Słońca nie biegnie jednostajnie. Czasami nieco przyspiesza, a czasami nieco się spóźnia. Z kolei czas, jaki odczytujemy z zegara, biegnie jednostajnie. Różnica między nimi wygląda o tak. Tak więc zegar słoneczny, nawet doskonale przygotowany, będzie pokazywał dokładny czas tylko 4 razy w roku. Największe różnice, rzędu około 15 minut, odnotujemy 2 razy do roku. Tylko że pomyłka 15 minut w czasie przekłada się na jakieś 3,3 stopnia błędu w określeniu położenia. To może być naprawdę gruby błąd. Znając aktualną wartość równania czasu i czas odczytany z zegara, wiemy już, jak bardzo na wschód lub zachód należy przesunąć nasze koło pozycyjne. Teraz wystarczy poczekać kilka godzin, powtórzyć całą procedurę i zobaczyć, gdzie te krzywe się przetną. Żeby wynik był dokładny, warto zadbać, aby przecięcia nie następowały pod bardzo ostrymi kątami. Wówczas drobne błędy w pomiarach przekładają się na znacznie większe odchyłki w wynikach. W praktyce nie rysowano pełnych kół pozycyjnych. Byłaby to znaczna strata czasu. Dla pojedynczego koła rysowano tylko krótki fragment w postaci prostego odcinka. Pomiędzy pomiarami statek nie stał w miejscu. Znając jego oszacowaną prędkość i kierunek, wiedziano, w którą stronę i jak bardzo należy przesunąć narysowany odcinek pierwszego koła, tak aby uzyskać wartościowy wynik. Pod filmem zamieszczam link do kodu, za pomocą którego można przeprowadzić te obliczenia. Wystarczy podać zaobserwowane wysokości Słońca i daty ich pomiaru, aby uzyskać oszacowanie własnego położenia. Dziękuję za uwagę.